z tych implantów będzie najbardziej naturalny i najmniejszy? Te implanty są wszystkie jednakowej wielkości, one się różnią wyłącznie kształtem. I to nawet powiedziałbym, że jest w tej chwili pewnego rodzaju problem. Kiedyś było prościej. Kilkanaście lat temu, na przełomie jeszcze lat 80. i 90. były jeden rodzaj kształtu protez. Czyli można było tylko wybrać wielkość, też w ramach takich, jak to wynika z anatomii pacjentki. Teraz jest problem wyboru nie tylko wielkości, ale i kształtu. Tak jak Pani widzi, te implanty różnią się praktycznie wyłącznie tym, jak wyglądają. Taki podstawowy implant, jaki stosowano kiedyś, to był implant okrągły, mówiło się, że o niskim profilu. On w miarę neutralnie wypełniał pierś, pasował prawie do każdej piersi i dawał też w miarę naturalnie wyglądającą pierś. Potem, i to jest bardzo ciekawa historia, powstały implanty okrągłe, ale o wysokim profilu, które różnią się tym, że są bardziej wypukłe. One powstały dlatego, że było zapotrzebowanie. Pacjentki tego chciały, im chodziło o to, żeby piersi wyglądały tak jak w push-upie, żeby były bardzo wysokie u góry. I teraz dlaczego tego chciało? Otóż w pierwszych latach, jeszcze 60., 70., jak zaczęto stosować protezy tego typu, one były gładkie i bardzo często dochodziło do tego, że wokół takiego implantu, jak się wytworzyła łączno-tkankowa błona, to ona ulegała obkurczaniu. I jak się obkurczała, to taki implant się robił bardziej kulisty. On miał objętość tę samą, ale robił się bardziej kulisty. I teraz tak, dlaczego to się zaczęło podobać? Dlatego, że na początku, zwłaszcza w latach 60., nawet w Stanach Zjednoczonych, kiedy operacje estetyczne nie były tak bardzo rozpowszechnione, te osoby, które miały operacje plastyczne, estetyczne, to były osoby z takiej grupy bardziej opiniotwórczej. Aktorki, osoby związane z mediami, prawda, czy modelki, czy takie, które się pokazywały. Czyli były to takie osoby, które jakby pewne rzeczy rozpowszechniały i skoro bardzo często zdarzało się, co prawda wskutek powikłania, jak powiedziałem, że miały bardzo okrągłe piersi, no to one narzuciły pewien styl. Powikłanie stało się modą. Oczywiście nie chodziło o to, żeby pierś była twarda, tylko żeby była bardzo okrągła, wystająca u góry. Więc żeby jakby odpowiedzieć na to zapotrzebowanie, powstały takie implanty, taki push-up bez stanika, implant, który jest okrągły, ale ma wysoki profil. Pierś nim powiększona wygląda tak, jakby była w push-upie. To w naturze nie występuje, ale niektórym pacjentkom bardzo się podoba. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, wytworzył się pewien model. Została narzucona pewna estetyka, bo narzuciła ją ta grupa, która była najbardziej opiniotwórcza. I teraz tak, piersi takimi implantami powiększone wyglądają tak, jakby były cały czas w push-upie. Dotyczy to zwłaszcza takich pacjentek, które własnych piersi prawie nie mają. Bo zawsze też trzeba pamiętać, że to, co widzimy, to jest ostatecznie pomieszanie tego, co się ma, z tym, co się dołoży. Zarówno jeśli chodzi o kształt, jak i o wielkość. Teraz proszę popatrzeć na monitor. Przy zastosowaniu tego typu implantów, czyli takich implantów, które są okrągłe, ale o wysokim profilu, mamy taką sytuację, że jak pacjentka ma swoje piersi bardzo małe, prawda, czyli nie ma dużo własnego gruczołu i praktycznie to, co widzimy, to jest tylko i wyłącznie kształt implantu. Widać, że jest jak w push-upie, prawda? Gdyby założyła dekolt, to ma taką wysoką, spuszapowaną górę. I jeszcze lepiej widać to na profilu. Pierś nie układa się tak jak to ma miejsce naturalnie, tylko układa się z wyższą górą. Bardzo okrągła. Dla niektórych pacjentek jest to jakby duża zaleta, one do tego dążą, bo moda, bo im brakuje tego we własnej piersi, bo im się podoba. Natomiast oczywiście zupełnie naturalne to nie jest, w naturze nie występuje. U różnych pacjentek to oczywiście wygląda różnie. To półprofil ta sama pacjentka, ale są takie pacjentki, u których jeszcze tę górę bardziej widać, prawda? No bo to też zależy od warunków anatomicznych. To jest bardzo dobry wybór pacjentek, które mają małe piersi, ładne piersi i nie mają obwisłości. Dlaczego? Dlatego, że jeśli jest obwisłość, to takie implanty nadają się gorzej, bo nie korygują kształtu, bardzo uwydatniają górę, a dół jest nadal obwisły. Czyli dochodzi do czegoś takiego, co nie jest ładne, co się nie podoba nikomu, dlatego to nie są implanty dla każdej pacjentki.